Cześć, w tym tygodniu wziąłem się za przegląd polskich grzejników elektrycznych z rodzinnej firmy braci Borkowskich w Warszawie, która powstała jeszcze przed I wojną światową, rozkwitła w dwudziestoleciu międzywojennym, no ale po wojnie nie przetrwała pierwszych lat władzy ludowej. Obydwa te grzejniki pochodzą najpewniej jeszcze z lat 30. i wzorowane są na niemieckich modelach Siemens, a najpierw chciałbym zająć się tym mniejszym z jedną grzałką. To jest, jak widać na tabliczce, model 10862 o mocy 750 W, przewidziany na napięcie 220 V. Grzejnik ma dosyć prostą konstrukcję, tutaj położyłem na stole poszczególne elementy po rozmontowaniu, a tutaj dodatkowo mam wyjętą z obudowy grzałkę, zresztą wygląda na to, że jest ona w dobrym stanie i powinna nawet działać. Spróbowałem ten grzejnik trochę wyczyścić. W miarę możliwości oczyściłem grzejnik z rdzy, zabezpieczyłem odrdzewiaczem. Ta srebrna farba nie jest oryginalna, pierwotnie był on pomalowany na brązowo, tak jak widać na niektórych elementach. Tutaj mam ponownie zamontowaną grzałkę i podłączoną do gniazdka na przewód zasilający. Zostało jeszcze tylko założenie tej kratownicy i dolnej pokrywy. Przed testem sprawdźmy miernikiem. Jest połączenie przez spiralę grzejną, a nie ma połączenia na metalową obudowę. W takim razie podłączam do grzejnika przewód z pasującą wtyczką, a przewód podłączam do zasilania przez regulator napięcia, bo troszkę zmniejszymy napięcie. I włączyłem już zasilanie. W tej chwili jeszcze bardzo nie grzeje, ale już czuć charakterystyczny zapach rozgrzewającej się spirali. Podniosę troszkę napięcie. I teraz faktycznie czuć już wylatujące ciepłe powietrze. Nie grzeje może bardzo mocno, ale w końcu robimy ten test teraz przy jakichś 100 V. Myślę, że jak na mniej więcej pewnie 90-letni zabytek można ten grzejnik uznać za sprawny. Zmniejszam napięcie, wyłączam zasilanie, odłączam wtyczkę. Jeszcze jest ta obudowa grzejnika przyjemnie ciepła. Bardzo się cieszę z tego sprawnego eksponatu dawnej techniki. Tradycyjnie będzie o tym dłuższy odcinek, a pewnie już w kolejnym odcinku obejrzymy także ten większy model z dwiema grzałkami, również z warszawskiej fabryki braci Borkowskich i również najpewniej z lat 30., tak jak ten jednogrzałkowy model, któremu dzisiaj poświęciliśmy trochę czasu.